Cześć wszystkim. Jeżeli oglądaliście moje dzisiejsze wideo odnośnie Shizuki i jej wpływu na nową generację bohaterów oraz nowy marsz, jaki tworzy, oraz jej bonusy, które może wnieść do gry, to mam teraz dla Was prawdziwą bombę dla tych, którzy grają stylem Resilience, ponieważ nowy bohater piechoty jest prawdziwym game changerem w tej postaci, że gwarantuje nam samo leczenie się naszych oddziałów, czyli coś, na co zazwyczaj przeznaczaliśmy nowy sprzęt burzy, na przykład Salvation albo Rejuvenating Spring, to ten bohater ma tą umiejętność w sobie, czyli umiejętność, która sprawia, że Geralt odzyskuje zdrowie swoich oddziałów. I chociaż na samym początku czyta się to naprawdę słabo, bo co 4 tury odzyskuje tylko 3% wartości zdrowia swoich oddziałów, to niech Was to nie zmyli, ponieważ jeżeli podniesiemy tego bohatera i zrobimy z niego maksymalnego obecnie, czyli przemienimy go na czerwony kolor, czyli podniesiemy niebieski mózg i fioletowy do maksymalnego poziomu oraz zrobimy jego wszystkie umiejętności na poziom 9, to już nie będzie 3%. To proszę Państwa będzie 28%. I dodatkowo po ulepszeniu magazynku, dodatkowo ta umiejętność rozszerza się o konwertowanie 20% statystyki bazowej ataku na wielkość, pojemność żołnierzy w jego oddziale. To znaczy, że jeżeli używa swojej umiejętności co 4 tury i odzyskuje te 28% zdrowia oddziałów, ilości tak naprawdę oddziałów, wiemy, że chodzi tutaj o zdrowie, ale jest w opisie, że chodzi o ilość oddziałów i dodatkowo konwertuje, tutaj jest bardzo ważna informacja, Geralt powinien mieć jak największy atak, mimo że jest bohaterem piechoty, bo on właśnie konwertuje podstawowy, bazowy atak swoich oddziałów w ilość oddziałów, których, nie wiem, możemy się domyślać, na przykład przyzywa, czyli jeżeli ma bazową statystykę ataku na poziomie powiedzmy 100, no to 20% z tego to jest 120 i nagle 20 oddziałów, 20 żołnierzy do oddziału dołącza. To jest naprawdę ogromna przewaga, jaka jest tutaj wytworzona za pomocą tej drugiej umiejętności Geralda. I na to chciałbym zwrócić uwagę wszystkim graczom, którzy grają stylem Resilience, ponieważ różnica między Geraldem oraz jego umiejętnościami a Duncanem i jego umiejętnościami jest przeogromna. I tak jak przy Duncanie musieliśmy używać dodatkowego sprzętu burzy, który odzyskiwał nam ilość żołnierzy zdolnych do walki, tak jak jest tutaj napisane, restores 17% troop count every 4 turns. Czyli to jest dokładnie to samo, co Geralt ma jakby w pakiecie podstawowym. I teraz jeżeli nałożylibyśmy Salvation, ten sprzęt burzy, dodatkowo na Geralda, to liczba odzyskanych żołnierzy co 4 tury się nam diametralnie zwiększa. No nie chcę mówić, że ten marsz będzie nieśmiertelny, ale w tym kierunku to zmierza. To jest Salvation na 3, czyli zbawienie, na 3 poziomie. Jest jeszcze 4 poziom, tam dochodzi do 20%. Jeżeli mielibyśmy 2 takie, czyli sprzęt burzy ofensywny i defensywny, plus zmaksymalizowaną umiejętność Geralda na 9 poziom, no to mamy już tutaj, proszę Państwa, 40% z samego sprzętu burzy i 28% z drugiej umiejętności. To mamy 68% odzyskanych żołnierzy w naszym marszu. Co 4 tury 68%, to jest ponad połowa. To jest ogromny zastrzyk żołnierzy, którzy powracają do walki i dalej mogą chronić naszych jeźdźców i łowców. I o ile można było pomyśleć, że na samym początku, jak deweloperzy wprowadzili te 3 style walki, Berserker, Kontrola i Resilience, no to Berserker był najsilniejszy, ponieważ bardzo szybko pokonywał Kontrolę ze względu na swój Tempest Arms, mimo że to Kontrola powinna wygrywać, i równie szybko rozkładał na łopatki style Resilience. No to w tym momencie mamy bardzo potężną odpowiedź deweloperów na to, aby styl Resilience mógł się obronić i miał prawo bytu, bo bardzo dużo graczy odchodziło od tego stylu z tego względu, że mało graczy grało stylem kontroli, wszyscy rzucili się na styl Berserk,
a styl Berserk potrafił się bronić przed stylem kontroli za pomocą właśnie sprzętu burzy. Ale to się powoli zmienia, co opowiadałem w poprzednim filmie. Jeżeli jesteś ciekawy, co tam było, to zapraszam do filmu z wczoraj. Także tak, na pewno Geralt będzie idealnym zamiennikiem dla Duncana i spowoduje jego wcześniejszą emeryturę. Na pewno dla graczy, którzy grają stylem Resilience, Duncan jest must have do zrobienia, ponieważ jego umiejętności są kozackie. Jeszcze taka mała dygresja, ponieważ kilku graczy zwróciło mi uwagę, że w poprzednim filmie powiedziałem, że nie mając ukończonego fioletowego mózgu na pozycji tam środkowej, tak jak to robiłem przy Shizuce, tak, czyli chodziło dokładnie o ten skill Dosage Burst, nie można zrobić 80 poziomu. Oczywiście jest pewien trik, który można zastosować. Tak samo na przykład Geralt może mieć już 80 poziom, mimo tego, że nie ma nawet ukończonego niebieskiego mózgu. I w tym triku tak naprawdę chodzi o to, żeby w komisariacie bohaterów w Akademii dodać tutaj bohatera. Ja teraz nie mogę tego zrobić, bo dopiero tam usunąłem kilku, żeby właśnie dodać i ominąć ten limit, który jest związany z fioletowym mózgiem, żeby ulepszyć na 80 poziom, ale tak jak tutaj zobaczycie, mimo że ta bohaterka tak naprawdę nie ma 80 poziomu, ten 80 poziom jest tutaj na niebiesko, czyli on jest jakby przekazany przez tych trzech instruktorów, których tutaj mamy. Także jeżeli chcielibyście już używać bohaterów 22 generacji, to jak najbardziej możecie wbić ten 80 poziom i odblokować geny właśnie w ten sposób, że dodajecie bohatera do Akademii w komisariacie bohaterów. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do wyboru Geralda jako Waszego bohatera i może przejście na styl Resilience, ponieważ to, co tutaj sobą prezentuje, zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł go przetestować i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym wideo.